Witamy wszystkich w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji. Dzisiaj będziemy się zajmowali postacią i myślą ojca Teilhard de Chardin. I proszę bardzo, tutaj mamy zbiór jego dzieł. Jak widzicie, część pierwsza, druga i trzecia. I w przeciwieństwie do innych filozofów... Czekaj chwilę, tam z tyłu jest jego zdjęcie? Tak, proszę bardzo, tak, tutaj jego zdjęcie. W przeciwieństwie do innych filozofów postanowiłem póki co nie zająć się żadnym konkretnym dziełem, tylko raczej będą to ogólne przemyślenia i ogólny wstęp na temat dzieł de Chardina. I w ramach wstępu nieco się z tego wytłumaczę, bo porozmawiamy o trudnościach i inspiracjach związanych z ojcem de Chardinem. Był on jezuitą i paleontologiem. Najważniejsze jego dzieła powstały w pierwszej połowie XX wieku. I jest to postać nieco kontrowersyjna, aczkolwiek XX wiek to był czas, w którym przeszedł ojciec de Chardin z pewnej niełaski w, powiedzmy, pełną łaskę. Bowiem w 1925 roku usłyszał od ówczesnego generała jezuitów świętej pamięci Leduchowskiego, iż musi opuścić Europę, musi opuścić swoje stanowiska we Francji, gdzie wykładał, i musi odwołać swe nauczania. Co on posłusznie zrobił, jezuici go wysłali do Chin. Natomiast koniec XX wieku to czas, kiedy dzieła ojca de Chardina były cytowane i rozważane z największą powagą przez świętego Jana Pawła II. Czyli jak każdy wyjątkowy umysł przekroczył swoją epokę i musiał doczekać, epoka musiała dogonić i dogoniła. No tak, bo nawet poza świętym Janem Pawłem II to oczywiście papież Benedykt XVI i też papież Franciszek. Każdy z nich, pomimo wielkich różnic pomiędzy tymi papieżami i tymi myślicielami, każdy z nich bardzo poważnie traktuje i podchodzi do dzieł ojca de Chardina. I chociażby też z tego powodu ważne jest, żeby się z nimi zapoznać, dlatego że ten, kto zapozna się z dziełami ojca de Chardina, niezależnie jakiego wrażenia wyniesie z tych lektur, będzie lepiej zorientowany w osi sporu teologicznego, który współcześnie toczy się w ramach Kościoła katolickiego i w pewnym sensie w ramach religii chrześcijańskiej czy religii w ogóle na świecie. Więc chociażby z tego powodu warto poznać jego dzieła. Natomiast co czyni czytanie de Chardina ze zrozumieniem skrajnie trudne? Otóż wytrwali nasi słuchacze pewnie teraz, jak to usłyszą, to powiedzą znowu. Tak, znowu wspomnę dzieło Husserla o kryzysie nauk europejskich, dlatego że to jest podstawowe dzieło, które może nam wyjaśnić trudność związaną z de Chardinem. Chodzi tutaj, i o tym też nieco mówiłem, zapraszam naszych słuchaczy, jeżeli żeście jeszcze tego nie zrobili, tutaj na dole w linku będą 3 linki do Filozofa w mieście, gdzie poruszyłem bardzo pokrótce problematykę teilhardowską.
Chodzi tutaj o problem zwany problemem faktów a wartości. Nauka ścisła odsłania nam fakty o wszechświecie, natomiast milczy na temat wartości. Filozofia i teologia z kolei tworzą czy też odkrywają wartości lub wartościują świata, lecz żadnej wartości nie są w stanie nadać miana obiektywnego faktu. I to jest pewien absurd świata współczesnego. Z jednej strony wolno nam, jako naukowcom, odkrywać prawdy, lecz nie sensu. A z drugiej strony wolno nam, jako filozofów, czy artystów, czy księży, czy teologów, odkrywać sensu, lecz nieprawdy. I sytuacja ta jest świadectwem pewnego dualizmu, w którego człowiek bezsilnie tkwi. I każdy, który zetknął się z nauką ścisłą na jakimkolwiek poziomie akademickim, czy też z filozofią, czy teologią na jakimkolwiek poziomie akademickim, doskonale zdaje sobie sprawę, iż poważny naukowiec to taki, który nie wyciąga wniosków etycznych, moralnych, religijnych czy filozoficznych z wiedzy naukowej, dlatego że te wnioski nie są wnioskami naukowymi. On może oczywiście je wyciągać na poziomie, powiedzielibyśmy we współczesnym języku, osobistym, prywatnym. Natomiast jakiekolwiek prawdy moralne wyciągałby z prawdy o świecie, nie można nazwać prawdami obiektywnymi w sensie naukowym. I na odwrót, filozofia nie potrafi, niczym teologia, udowodnić w sensie empirycznym swoje racje. I one żyją w takim podziale już od wielu dekad, jeżeli nie powiedzieć, że może już od paru stuleci. I tutaj pojawia się trudność właśnie z ojcem Teilhardem de Chardinem, że on się kompletnie wyłamuje z tego podziału. I właśnie dlatego, że on się kompletnie wyłamuje z tego podziału, opinie i naukowców, i filozofów, i teologów na temat jego dzieł są często tak jednoznacznie negatywne. Ojciec Teilhard de Chardin był człowiekiem wierzącym, był księdzem jezuitą, ale był też z wykształcenia biologiem, paleontologiem. I siłą rzeczy taki człowiek ani nie dokona wyzbycia się swojej wiary, czy też swojego wykształcenia teologiczno-filozoficznego na rzecz rygorów nauk ścisłych, które każą mu nie zadawać pewnych pytań jako naukowca, ani też na odwrót. Jako teolog, jako ksiądz nie będzie udawał, że wiedzę naukową, którą nabył, nie istnieje, bo stanowi ona w jakiejś mierze zagrożenie dla wiary. Stąd właśnie bardzo paradoksalna rzecz dzieje się, czy działa i w pewnym sensie dalej się dzieje z ojcem de Chardinem. Z jednej strony w ramach Kościoła i w ramach wiary katolickiej jest bardzo dużo głosów oskarżających ojca de Chardina o najgorsze herezje, że jest to człowiek po prostu heretyk. Z drugiej strony jest bardzo dużo głosów czy też wśród społeczności naukowej oskarżających ojca de Chardina
o najgorszą z możliwych ortodokcji katolickiej. To znaczy bardzo dużo naukowców, biologów, szczególnie ewolucyjnych, którzy zajmują się też filozofią, bardzo nie cierpi dzieła ojca Desjardinsa, dlatego że, jak to zresztą Richard Dawkins ujął, ostatecznie, to nie Dawkins, Dawkins też go skrytykował, ale to Dennett, którego książkę gdzieś tutaj mamy, ujął tę krytykę w następujący sposób, że ostatecznie mimo wszystko wszelkie wnioski, do jakich dochodzi Desjardins, są ortodoksyjnie katolickie. Co oczywiście oznacza, że mimo fasady, to znaczy Desjardins uznaje wszelkie prawdy naukowe, których uznają ci naukowcy, nazwijmy ich ateizujący, lecz jednak nie podąża ich śladem w sensie filozoficznym i to ich bardzo boli. Z drugiej strony oczywiście wśród wielu katolików jest takie przeświadczenie, że Desjardins obala doktrynę katolicką i obala ortodokcję. To jest bardzo ciekawe i to jest dobry punkt wyjścia, myślę, do próby zrozumienia ojca Desjardinsa. Bo jeżeli jesteś osobą wierzącą, dla której nauki ojca Desjardinsa wydają się obrazoburcze, to proszę wziąć pod uwagę, że dla osób niewierzących, którzy się zapoznali z ojcem Desjardinsem, jego dzieła są najgorszym czarnogrodem katolickim. I vice versa, jeżeli jesteś osobą niewierzącą, która nie chce w ogóle wejść w świat Desjardinsa, bo on wykracza poza ścisłe ramy nauk, które nie pozwalają nam zadawać pewnych pytań, to może jednak odważycie się zbadać i jego myśl. Natomiast w moim mniemaniu, i tu powołam się na świętego Augustyna, najlepsze podejście do ojca Desjardinsa, i tu już kończę swój wstęp, choć sam ojciec Desjardins pewnie miałby mi za złe, że się powołuje na świętego Augustyna, bo podobno nie był wielbicielem dzieł świętego Augustyna, ale pisał święty Augustyn: si comprehendis non est Deus. Jeżeli rozumiesz, to znaczy, że nie jest to Bóg. I myślę, że jest naprawdę głęboka mądrość w tym zdaniu. Każdy, który uważa, że doszedł do poziomu zrozumienia w kwestii Boga, na pewno czegoś zrozumiał, ale na pewno nie jest to Bóg. I ojciec Desjardins w każdej z jego dzieł stale przypomina, żeby nie traktować to, co on pisze, jako systemu teologicznego czy filozoficznego, tym bardziej nie traktować tego oczywiście jako naukę ścisłą, lecz traktować to jako to, czym jest. Przemyślenia człowieka, który w zderzeniu z prawdami nauk ścisłych i prawdami wiary stara się odnaleźć wytłumaczenie. I to jest taki bardzo dobry punkt wyjścia. Bo oczywiście, że na płaszczyźnie naukowej Teilhard de Chardin popełnia bardzo wielu błędów, o których on wtedy, kiedy pisał, nie wiedział, że są błędami. Dlatego, że poziom wiedzy paleontologii i biologii w latach 20. i 30. był nieco inny niż dzisiaj. Natomiast podejście Teilharda, śmiałe branie pod uwagę nauk ścisłych i rozważanie nauk ścisłych jest podejściem
jak najbardziej wydaje mi się stosownym. To wejdźmy w tę myśl ojca Desjardins głębiej. W pewnym sensie można by powiedzieć, że myśl ojca Desjardins rozwija teorię niejakiego Władimira Wernańskiego. Był to rosyjsko-ukraiński mineralog. I według Wernańskiego w ewolucji można, czy też należy wyznaczyć 3 sfery czy etapy. Jedna to jest geosfera, czyli ewolucja, byśmy powiedzieli, martwej materii. Kolejna biosfera, czyli już ewolucja żywej czy ożywionej materii. A trzecia noosfera, tu od słowa nous, czyli umysł, i to jest sfera materii ożywionej, myślącej czy też świadomej. I ojciec Desjardins rozwija te koncepcje w ramach czegoś, co on nazywa metafizyki jedności, a nie metafizyki bytu. Jak to zrozumieć? Metafizyka jedności polega na tym, że rozwój wszechświata dąży, czy też jesteśmy w stanie zaobserwować w historii ewolucji, iż rozwój wszechświata zdaje się dążyć do tego, iż materia wszechświata zwija się w człowieku świadomym. To znaczy chodzi o to, że jak sobie wyobrazimy początki wszechświata, powstanie gwiazd, powstanie planet, kolejny czyli tutaj mamy geosferę, jak mówimy o powstaniu planet, tak? I to jest po prostu ewolucja materii, związków chemicznych, gazów, substancji, tak? Kolejny etap to rozwój już materii ożywionej, rozwój biosfery, czyli sfery życia, o której właśnie biologia, którą biologia jest przedmiotem biologii, tak? I o ile nam wiadomo, rozwój ten nastąpił tylko tutaj, na Ziemi. To znaczy, oczywiście póki co tam od czasu do czasu są jakieś wiadomości, że gdzieś może jakiś zalążek bakterii. Jakieś ślady tam czy siak. Tak, czegoś. Prymitywne formy życia. Być może. Ale póki co to biosfera... Znaczy, tak czy siak, ewentualnie jeżeli coś zostało znalezione, to ślad, być może, na pewno nie ma gdzieś, nie udało nam się znaleźć równoległego życia. Tak, i tutaj to znaczy, może przeskoczę trochę do przodu, bo zauważyłem, że jak użyłem sformułowania zwijającego się wszechświata, to mój daimon trochę, i podejrzewam, że słuchacze też się zastanawiają, co to znaczy. To znaczy, Desjardins tutaj powołuje się poniekąd na matematycznej zasadzie nieskończoności wielkiej i małej. To znaczy, że możemy dzielić liczbę w nieskończoności na coraz mniejsze części i ta nieskończoność najmniejszej liczby jest nieskończonością i możemy oczywiście mnożyć liczby w nieskończoności i to też jest nieskończoność. I w pewnym sensie ta wielka nieskończoność i ta mała nieskończoność są w sumie tożsame, bo są nieskończonością. Wszechświat wszechświat, o ile nam wiadomo, stale się rozszerza w nieskończoności. Chyba, że się mylimy. Aczkolwiek oczywiście tutaj... Ale mamy nadzieję, że się nie mylimy. To znaczy, no bo wiadomo, że też jest tutaj kwestia entropii, tak? To znaczy są teorie właśnie, że z powodu entropii wszechświat w którymś momencie zacznie wygasać i się kurczyć.
Ale na razie się rozszerza. Ale na razie się rozszerza. Więc mamy ten olbrzymi wszechświat, materia, geosfera. I teraz kolejny etap, którego zauważamy w ewolucji, jest, że nagle cała ta niesamowicie, nieskończenie wielka, olbrzymia przestrzeń rozwoju materii skurczyła się w tą planetę, gdzie powstało życie. Znaczy, oczywiście ta planeta nie jest jedynym skutkiem ewolucji, ale jednym ze skutków ewolucji na pewno jest planeta Ziemia, na której nagle doszło do powstania kompletnie nowej sfery, czyli biosfery. I na przestrzeni ewolucji biosfery życie przybierało mnogie formy, aż w którymś momencie powstało życie, czyli już ożywiona materia, która już nie jest martwa, lecz ożywiona i świadoma, myśląca, czyli noosfera, czyli człowiek. Zaraz. My się składamy... Tak, proszę. Bo moim zdaniem, nawet mam takie przekonanie, że każda żaba jest świadoma tego, że jest żabą. Dobrze, to znaczy oczywiście, że... Więc rozumiem, że tutaj chodzi o umiejętność myślenia abstrakcyjnego. Jak tak? najbardziej, dlatego to się nazywa noosfera, od greckiego nous. I nous nie jest świadomością czysto sensoryczną, tylko właśnie związane z myśleniem abstrakcyjnym. Bo oczywiście, że każde zwierzę ma pewną świadomość. Oczywiście, że jak badamy wielorybów, to wiadomo, że one nawet zdają się mieć jakiś swój język, komunikują się. To znaczy... Mają swój język, ale cała masa zwierząt ma swój język. Nawet rośliny się komunikują ze sobą, ostrzegają się nawzajem. Dobrze, więc to stąd, tak, to znaczy, może inaczej, są różne poziomy świadomości. I chodzi o to, że ta nieożywiona materia, czyli geosfera, przeszła w materię ożywioną, która stopniowo przeszła w różne poziomy świadomości, kończywszy się na, o ile nam wiadomo, najwyższą, jaką jest świadomość ludzka. Czyli abstrakcyjna. Czyli abstrakcyjna. Ale nie tylko, znaczy abstrakcyjna... Tak, bo to jest jedna z definicji wyróżniających człowieka jako gatunek spośród innych. To jest właśnie ta zdolność do myślenia abstrakcyjnego. Czyli człowiek jako jedyny na tej ziemi może myśleć o tak zwanych niebieskich migdałach, czyli o czymś, czego nie ma. I teraz co to oznacza? To oznacza, że wszechświat myśli o niebieskich migdałach. Dlatego, że dla Desjardinsa człowiek jest wszechświatem świadomym samego siebie. Dlatego, że się trochę kojarzy z tym, z C.S. Lewisem i tą trylogią kosmiczną. To znaczy, to się będzie kojarzyło z wieloma rzeczami i rzeczywiście Desjardins stał się... Bo ja na wstępie mówiłem o tym, jak on jest nielubiany i krytykowany przez część myśli, część wspólnoty katolickiej No i tak, część... ale to, że jest nielubiany, nie oznacza, że nie jest inspiracją. Znaczy jest inspiracją wieloraką, to znaczy cała seria na przykład fantastyki powstała, gdzie mamy taki typową powieść fantastyczną, tam obce planety, ludzie mieszkają tak w kosmosie i sobie funkcjonuje Kościół katolicki, gdzie papież przybrał imię papież Telard I. To znaczy, ale oczywiście też część tych inspiracji i to w pewnym sensie też sprawia, że on jest tym bardziej kontrowersyjny, bo tak jak jedni widzą w nim po prostu skrajnego ortodoksyjnego katolika, ale z kolei na przykład bardzo wielu takich tak zwanych, z całym szacunkiem, ale filozofii New Age też widzą w nim inspirację, bo Desjardins jest, no właśnie przez to, że on odważył się wyjść
spoza tego schematu, że naukowiec zajmuje się tym, a ksiądz zajmuje się tym i proszę nie mieszać, tylko on zaczął mieszać, to... Nie, raczej nie mieszać, tylko łączyć. Tak, tylko że nie każdy ma... Ja wiem, że nie każdy, ale to nie jest mieszanie, bo z mieszania to może nic nie wynika. Znaczy możesz mieszać i nic z tego nie wynika. A on łączył i wyciągał z tego połączenia coś, czego nie było wcześniej. Wyciągnął metafizykę jedności w przeciwieństwie do metafizyki bytu i chciałbym to może trochę rozjaśnić, czy wyjaśnić. W tradycyjnej teologii katolickiej byt jest tożsamy z Bogiem. Pan Bóg jest tym jedynym, co naprawdę jest. Cała reszta jest tym, co się staje, to znaczy jest w drodze. Człowiek również. Znaczy według teologii katolickiej, choć nie tylko, znaczy rodzimy się jako dzieci i stajemy się dorosłymi. Starzejemy się, ciągle się zmieniamy. Rozwijamy się psychicznie, duchowo i oczywiście według teologii katolickiej i chrześcijańskiej w ogóle po życiu doczesnym ziemskim przychodzi życie pozaziemskie, czyli kolejny etap rozwoju. I nawet jeżeli jesteśmy zbawieni i trafiamy do nieba, do Pana Boga, to tak jak to określił święty Augustyn, Pan Bóg jest oceanem nieskończonej miłości, przez którego człowiek płynie w wiecznością. I Pan Bóg jest nie do ogarnięcia przez człowieka i to jest taka wizja nieba świętego Augustyna, że będziemy po prostu w wiecznej podróży odkrywającą Pana Boga. I to jest ta tradycyjna metafizyka. I Desjardins ją odrzuca. Odrzuca ją dlatego, że podstawą tej metafizyki jest pewna fizyka, która się przeżyła, mianowicie fizyka Arystotelesa, wedle którego, mówiąc w skrócie, każdy ruch ma swoją przyczynę i pierwsza przyczyna wszelkiego ruchu sama jest nieruchoma, bo inaczej byśmy w nieskończoność odkrywali przyczynę i byśmy musieli stwierdzić, że ruch nie ma przyczyny. Współczesna fizyka odkryła, że ruch jest względny. I Teilhard de Chardin zatem uważa, iż nie wolno nam uczciwie pojmować Pana Boga metafizyką opartą o fizykę, która jest już 2000 lat nieaktualna. I to jest proszę zauważyć tutaj bardzo ważne uwarunkowanie tego, co Desjardins uczy. Nie wolno nam pojmować Pana Boga wedle przestarzałej fizyki. Desjardins nie twierdzi, iż Bóg nie istnieje. Desjardins twierdzi, że w naszej próbie wyjaśnienia sobie, kim jest, czym jest Bóg, posiłkujemy się metafizyką, która jest oparta o fizykę. I to, co my nazywamy tradycyjną doktryną, jest niczym innym, aniżeli właśnie wywodem teologów na podstawie najlepszych danych naukowych, z jakimi oni mieli styczność. Tradycyjna doktryna kiedyś nie była tradycyjna, tylko była nowa. Była całkiem nowa. Musi być ten moment. Tak. I to, co Desjardins proponuje, jest, jeżeli my chcemy być uczciwie wierzącymi ludźmi, to nie możemy wierzyć w Boga, który jest nieprawdziwym Bogiem. Nieaktualny. Bóg jest niezmienny, tylko nasze dane są nieaktualne. Tak? Jakby trzeba sobie robić aktualizację, co my nawet chyba w XXI wieku to takie jest łatwe do zaakceptowania, bo aktualizacja następuje automatycznie.
Tak, jakby... Tylko, że to, co jest bardzo trudne, i tutaj mówię o wierzących, bo niewierzący człowiek ma trochę inną trudność. To, co jest trudne do przyjęcia dla wierzącego u Desjardana, jest, że kiedy Desjardins dosyć wprost wyrywa im spod nogami grunt tradycji, to wydaje im się, że bez tego nie ma Pana Boga. No tu należy oczywiście przypomnieć, iż wiara względem teologii istniała jako pierwsza. I Bóg jest tajemnicą. To znaczy wracamy do tego cytatu świętego Augustyna. Si comprehendis non est Deus. I nam się trochę wydaje, że ponieważ mamy tę bogatą tradycję metafizyczną, to my już znamy Boga. I Desjardins pokazuje nam, że tak naprawdę ta tradycyjna teologia sprawia, iż odwracamy się od Boga, bo odwracamy się od prawdy, tkwimy w nieprawdzie. Ale jest to rzecz trudna i Desjardins oczywiście to przyznaje. On nawet poniekąd tutaj przechodzi w swoich dziełach przez wszystkie etapy rozczarowania tradycyjną teologią. Astronomia udowodniła, że nie jesteśmy w centrum wszechświata. Biologia udowodniła, że nie jesteśmy w centrum świata istot żywych. Psychologia udowodniła, że nie jesteśmy w centrum samych siebie. I odczuwamy olbrzymi lęk z tego powodu. Lęk współczesnego człowieka, którego Desjardins wytłumacza jako doszliśmy do poziomu pełnego oświecenia, doszliśmy do poziomu samorządnej demokracji, doszliśmy do poziomu wielkiej wolności i autonomiczności, czyli my dzisiaj mamy to, do czego dążyli ludzie na przestrzeni ostatnich stulecia i jesteśmy koszmarnie nieszczęśliwi. Jesteśmy przybici, przerażeni, niepewni. I Desjardins twierdzi, że wiara, że Kościół, że religia, która tkwi w tej starej metafizyce, nie jest w stanie przyjść człowiekowi z pomocą, bo człowiek tkwi w lęku spowodowany tym, iż postęp naukowy rozwiał tę starą metafizykę i nie powstała żadna nowa, więc on czuje jako ksiądz, że jego powinnością jako sługa Boga jest właśnie zmierzyć się z tym problemem i podejmuje próbę. Desjardins spędził bardzo dużo czasu w Chinach, gdzie był zesłany i... No, wysłany. Bo wiesz, jednak zesłanie to jest całkowicie zła konotacja. Tutaj bym raczej... Znaczy, był przeniesiony do Chin. Był przeniesiony do Chin, dobrze. Więc oczywiście poza tym, iż jako paleontolog ksiądz zajmował się kwestią na styku religii i biologii, zajął się też kwestią religii zachodniej i religii wschodniej. Znaczy, to na pewno był człowiek, który traktował każde doświadczenie jako zaproszenie od Pana Boga, żeby zastanawiać się nad nim. I nie był więźniem sztucznych ograniczeń typu nie jesteś uczonym historykiem religii wschodniej, więc nie wolno ci w ogóle mieć żadnej opinii na ten temat. Co też oczywiście, znowu wracamy do trudności w czytaniu Desjardina. Jesteśmy w pewnym sensie przyzwyczajeni, szczególnie jeżeli chodzi o myśl katolicką,
do czytania ojców, doktryn. Więc jeżeli ksiądz coś mówi lub pisze, traktujemy to nieraz jako prawdę objawioną. A ojciec de Chardin przypomina nam stale, że to są moje przemyślenia, to są moje zmagania. Mam nadzieję, że będą pomocne dla was. Jestem człowiekiem tak jak każdy inny, który zmaga się z tym samym lękiem i z tymi samymi problemami. Dlaczego on tak robi? Dlaczego on tak pisze? Bo na tym polega chrześcijaństwo. Na tym polega według de Chardina dzieło Chrystusa, który stał się człowiekiem i zmagał się z tymi samymi lękami i problemami, z jakimi zmagali się ludzie. I jego przemyślenia na temat mistyki wschodniej, a mistyki zachodniej są bardzo ciekawe i zarazem wyjaśnią nam, na czym polega metafizyka jedności. De Chardin rozróżnia pomiędzy mistyką wschodnią i zachodnią w następujący sposób. I mówiąc o mistyce wschodniej, to ma na myśli po części hinduizm, po części buddyzm. On w ogóle jakby pisze dużo o różnicach między Indiami, Chinami i Japonią. Nie będziemy za bardzo w to wnikać, ale uogólniając, wedle mistyki wschodniej dążenie do jedności ze wszechświatem polega na rozpłynięciu się w nim ponownie. To znaczy, tak jak człowiek, ludzka świadomość powstała z rozpłyniętego wszechświata, który w pewnym momencie złączył się w nasz byt. I ten nasz byt oczywiście odczuwa swą tymczasowość, odczuwa te wzloty i upadki samsary, o których żeśmy wspomnieli w naszym odcinku o buddyzmie, to wyjściem z tej samsary jest ponowne rozpłynięcie się wszechświat, stawanie się właśnie taką bramą, przez którą wszechświat wchodzi i wychodzi, przechodzi przez nas. Czyli według de Chardina powrót do nicości. Mistyka wschodnia to jest powrót do nicości. Natomiast mistyka zachodnia, i tutaj znowu bardzo uogólniamy, to nie jest powrót do nicości. To jest spełnienie osobowego bytu, aby mógł powrócić do jedności z Twórcą. I wraz z Twórcą ciągle rósł. To są dwie bardzo diametralnie niemalże różne interpretacje mistycyzmu. I de Chardin oczywiście jest zwolennikiem tej wersji zachodniej, bardzo przestrzega przed mistycyzmem wschodnim. Oczywiście dostrzega pewne walory w mistycyzmie wschodnim, lecz uważa, że zachodni przewyższa go. I to jest właśnie metafizyka jedności. Jeżeli mówimy o nasze początki, to musimy sobie wyobrazić, że od Wielkiego Wybuchu do dzisiaj, bo tutaj też dla de Chardina to jest historia nasza. To znaczy historia rodzaju ludzkiego zaczyna się od momentu, kiedy nagle powstaje geosfera. Nagle materia nieożywiona zaczyna się kotłować. I wydaje nam się, że to przecież nie ma nic z nami wspólnego, bo to tyle miliardów lat minęło.
ale z perspektywy Boga to czas nie ma znaczenia. I kiedy my sobie uświadomimy, że nasz rozwój do obecnego momentu jest właśnie spełnieniem osobowego, personalistycznego rozwoju wszechświata, którego koniec jest pojednanie się z Ojcem poprzez Chrystusa, to powstaje taka wizja jedności, polegająca na tym, że z rozproszonej materii wyrasta jednostka, która potem przerasta samą siebie i wkracza w nowy stan. I to tak pokrótce jest właśnie ta metafizyka jedności, którą Desjardins proponuje współczesnemu człowiekowi, w przeciwieństwie do metafizyki bytu, która się zdezaktualizowała. Oczywiście dla niewierzących, bo do tej pory nieco żeśmy rozważali Desjardinsa z punktu widzenia osoby wierzącej. Z punktu widzenia osoby niewierzącej głównym problemem myśli Desjardinsa jest fakt, iż on zakłada istnienie Boga. Bez właściwie żadnych dowodów. Bo tutaj należy oczywiście... Zakłada to jako... Znaczy nie zakłada, to jest aksjomat, tak? Po prostu Bóg jest, wiadomo. Znaczy tutaj dojdziemy do tego, dlaczego to wiadomo za chwilę dla Desjardinsa. Bo dla Desjardinsa to, że Bóg jest, wynika z miłości do Chrystusa. To znaczy, bo tu też bardzo ważne jest zaznaczenie, że Desjardins nie wierzy w świata nadprzyrodzonego. W świat nadprzyrodzony i nie uważa, i tutaj takie ostatnie słowo a propos mistycyzmu. Desjardins bardzo wyraźnie pisze, że mistycyzm przeżywany sensorycznie jest niemożliwy. Mistycyzm może być wyłącznie przeżywany umysłem, świadomością, duszą, psychicznie. I oczywiście jest w tym pewna logika, chociażby z tego względu, że jeżeli Pan Bóg objawia się Mojżeszowi, to się nie objawia kamieniom dookoła Mojżesza, bo one nie są w stanie go usłyszeć. Ale to objawienie Desjardins uważa, że nie wolno nam traktować sensorycznie i empirycznie. I pod tym względem oczywiście, i tu należy to bardzo mocno zaznaczyć, Desjardins nie jest przedstawicielem myśli tak zwanej intelligent design, czyli nie wiem jak to na polski, ale to jest taki nurt myśli chrześcijańsko-protestanckiej, wedle której owszem, ewolucja biologiczna tłumaczy nam powstanie wszechświata i życia ludzkiego, lecz to wszystko zostało zaprogramowane przez Pana Boga i te rzeczy w historii ewolucji, których nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, to one są właśnie spowodowane cudami dokonanymi przez... Znaczy Bóg się staje takim magikiem. Desjardins absolutnie nie wpisuje się w ten nurt myślenia. Dla Desjardinsa Pan Bóg nie jest przyczyną czegokolwiek. Pan Bóg jest miłością. Przyczyny są
zawsze fizyczne we wszechświecie. I nauka jest w stanie niektórych przyczyn wyjaśnić, a niektórych jeszcze nie jest w stanie wyjaśnić. I to nie jest, bo proszę zauważyć, czym grozi, jeżeli będziemy postrzegać Pana Boga jako przyczynę. Jeżeli jest jakaś rzecz, którą nauka nie jest w stanie nam wyjaśnić i stwierdzimy, że wyjaśnieniem jest cud dokonany przez Pana Boga, to za 100 lat, kiedy nauka wyjaśni połowę tego cudu, to czy mamy uznać, że cud się właśnie pomniejszył? Że Pan Bóg za każdym razem, kiedy... I to jest ten cały problem z tą tradycyjną metafizyką. Jeżeli nasza wiara jest oparta o tradycyjną metafizykę, to za każdym razem, kiedy dokonuje się odkrycie naukowe, Pan Bóg staje się mniejszy. Pan Bóg staje się coraz mniejszy. I Desjardins mówi, nie, Pan Bóg jest wielki. Pan Bóg jest największy. Nie możemy Go ściągać do poziomu przyczyny naukowej. Pan Bóg jest miłością, a miłość to jest dla Desjardinsa kolejną sferą po noosferze. I to jest to, co wyróżnia tak naprawdę człowieka od żaby. Nie tylko świadomość i myślenie abstrakcyjne, lecz miłość. I dlatego dla Desjardinsa założenie istnienia Boga wypływa z chrystianizmu. On maluje obraz chrystocentrycznego wszechświata. Jego wiara nie jest wiarą wypływającą z objawienia mistycznego, pozasensorycznego. Jego wiara jest wiarą wypływającą z pokochania Chrystusa jako Boga. I tak naprawdę tutaj dochodzimy do kolejnej rzeczy, mianowicie, że Desjardins nie proponuje nam systemu. Dlatego, że jednym z głównych błędów tradycyjnej metafizyki było, iż pochopnie oceniła, iż wszelkie kwestie naukowe są zamknięte. Jeżeli przebadamy, Diamond wspomniał C.S. Lewisa. C.S. Lewis napisał bardzo piękną książkę na temat myśli kosmologicznej średniowiecza. I ten, kto się zapozna z myślą teologiczno-kosmologiczną średniowiecza, zauważy, że to jest bardzo piękny, ale zamknięty system. I stąd Galileusz był wielkim problemem dla tego systemu, wielkim wstrząsem. Desjardins jest świadomy faktu, iż nauka ścisła będzie zawsze odsłaniała przed nami tajemnicy wszechświata, nigdy zaś tajemnicy Boga. I że w momencie, w którym będziemy opierali swoją metafizykę o domniemanie zamkniętego raz na zawsze systemu naukowego, nasza wiara legnie w gruzach. Nie będzie zdolna do tego, ażeby unieść nasz lęk. Dlatego Desjardins zaprasza nie do tego, ażebyśmy przyjęli jego system teologiczny jako najlepszy, lecz ażebyśmy przyjęli jego postawę jako najlepszą. Otwartość na prawdę o przyrodzie, ale nie tylko prawdę o przyrodzie, jaką uczy nas biologia, ale wszelkie prawdy o człowieku, jakich możemy wyciągać z przeróżnych dziedzin. Tutaj przypomina się, bo bardzo często, szczególnie w naszej kulturze polskiej, cytujemy słowa świętego Jana Pawła II, nie lękajcie się. Ale jeżeli doczytamy pełnego cytatu, o czym papież mówił? Mówił o tym, ażebyśmy się nie lękali i wpuszczali Chrystusa w każdą dziedzinę naszego życia, łącznie z psychologią,
nauką ścisłą, sztuką. Chodziło o to, ażeby nie zamykać wiarę przed współczesnymi zjawiskami w obawie, iż owe współczesne zjawiska przesłonią lub obalą tę wiarę. No dobrze, to podsumowując ojca de Chardana, nie ulega wątpliwości, że jest to myśliciel i kontrowersyjny, i nie do końca jasny z punktu widzenia filozofii, teologii i oczywiście też z punktu widzenia nauk. To znaczy można się, by tak rzec, przejechać na de Chardanie. Niemniej jest to człowiek, który tak naprawdę zrobił pierwsze kroki i dlatego też są to kroki chwiejne, niepewne, często wymagające, ażeby je cofnąć i może spróbować w inną... Zrobił pierwsze kroki. Zrobił pierwsze kroki w wielkim dziele, jakie jest zmierzenie się człowieka wiary ze współczesną nauką ścisłą. I chociażby dlatego, że jego dzieła miały tak olbrzymi wpływ na debatę toczącą się we współczesnym kościele i w ogóle we współczesnej filozofii, warto jest się zapoznać z tymi dziełami. No dobrze, to bardzo dziękujemy za to, że oglądacie, że jesteście z nami. Doliczyłem się już 21 subskrybujących. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie taki dzień, kiedy oglądać będę te stare odcinki i się śmiał z tego, że się cieszę, że tu, no ale to było 5, potem 9. Nie pamiętam, był taki moment, kiedy radykalnie chyba wzrosło z 9 do 15 czy coś tak szybko. A teraz myślałem, że jak osiągnęliśmy 20, że to jest taki szczyt i że mogę już umierać szczęśliwy. A tu, proszę, 21. Więc mierzymy wysoko. Tak. Bardzo dziękujemy. Prosimy o kliknięcie kciuka, łapka w górę, like. I bardzo dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku Humanisty na emigracji.